Czy Katowice są tylko miastem, czy może czymś znacznie więcej? Miastem ukrytym na mapie Europy, niczym punkt kontaktowy między człowiekiem a kosmosem? Dlaczego w samym sercu Śląska powstało tyle miejsc przypominających scenografię z filmu science fiction? Przypadek? Czy może zaplanowany symbol przyszłości? W tym filmie zanurzymy się w najbardziej tajemniczą stronę Katowic. Odkryjemy miejsca, których większość mieszkańców nawet nie zauważa. Choć mogą tworzyć jeden wielki kosmiczny kod ukryty w architekturze miasta. Dlaczego nad centrum miasta góruje budowla przypominająca latający spodek? Czemu futurystyczne osiedla wyglądają jak projekty kolonii na Marsie? I dlaczego w Katowicach znajdziemy tyle nazw związanych z kosmosem, gwiazdami i satelitami? To nie będzie zwykły film o architekturze. To podróż przez miejsca, które od dekad pobudzają wyobraźnię ludzi wierzących, że Śląsk może skrywać coś więcej niż tylko historię przemysłu. Odwiedzimy legendarne Planetarium Śląskie, monumentalną kopułę wyglądającą niczym centrum komunikacji z gwiazdami. Sprawdzimy, dlaczego jego twórcy stworzyli wokół niego przestrzeń pełną astronomicznych symboli, zegarów słonecznych i miejsc do obserwacji nieba. Wejdziemy do słynnego spotka, budynku, który do dziś wygląda jak UFO, które wyglądało i wylądowało gdzieś w centrum miasta. Czy jego futurystyczny projekt był tylko wizją architektów, czy inspirowało ich coś więcej? Pokażemy tajemniczą kosmiczną oś miasta, futurystyczne Międzynarodowe Centrum Kongresowe, monumentalny NOSPR oraz nowoczesne Muzeum Śląskie, miejsce wyglądające bardziej jak metropolia przyszłości niż zwykłe miasto w Polsce. Dotrzemy też do legendarnych osiedli, gwiazd, 8 wieżowców w kształcie gwiazd oraz słynnych kukuryc, których futurystyczne sylwetki przypominają wieże z odległej galaktyki. Pojawi się też owiana tajemnicą willa Chruszczowa, wokół której od lat krążą miejskie legendy i historie o dziwnych powiązaniach z czasami zimnej wojny, technologią i wpływami ze wschodu. Ale to dopiero początek, bo kiedy zaczniemy analizować nazwy ulic, wszystko robi się jeszcze dziwniejsze. Ulica Kosmiczna, ulica Sputników, ulica Kopernika, ulica Meteorologów, ulica Polarna. Czy to tylko przypadkowy zbiór nazw? A może ktoś od dekad budował w Katowicach symboliczne miasto przyszłości, inspirowane podbojem kosmosu? I dlatego właśnie w tym materiale połączymy tajemnicę UFO, historię PRL-u, futurystyczną architekturę, astronomię, miejskie legendy i teorie, o których niewielu chce mówić głośno. A pod koniec filmu zadamy pytanie, które może całkowicie zmienić sposób patrzenia na Śląsk. Czy Katowice są ukrytym centrum UFO i symboliczną bramą do kosmosu? Zostań do końca, bo niektóre fakty naprawdę jest trudno wyjaśnić. Na taką wspaniałą właśnie wycieczkę chciałbym Was zaprosić po tajemniczych Katowicach. W dwudziestoleciu międzywojennym wytworzono tylko 2 miasta, które miały efekt wow. Jednym z nich była Gdynia, a drugim właśnie były Katowice. Katowice nie bez kozery nazywali polskim Chicago, dlatego że to miasto w dwudziestoleciu międzywojennym miało najwięcej neonów, tak jak w Chicago. Przejdziemy się po wszystkich kosmicznych elementach Katowic. Jeśli jakieś jeszcze znajdziecie, oczywiście dajcie w komentarzu. Nie ma problemu. Ja postaram się zrobić to tak, że każdy z tych elementów wezmę i opowiem najpierw. Na jego temat parę słów powiem.
A potem następnie, moi drodzy, pójdziemy sobie, żeby zobaczyć te elementy. Oczywiście niektórzy mogą krzyczeć, że przecież Park Śląski nie jest w Katowicach i planetarium też nie jest w Katowicach. Tak, to prawda, ale to jest na pograniczu. Park Śląski po części należy do Katowic, po części do Chorzowa, ale zróbmy to planetarium też po drodze. Dlatego, że moi drodzy, nie tylko spodek świadczy o kwestiach związanych z tymi ufologicznymi elementami Katowic. A tak na propos, jak dojdziemy do Spodka, to jeszcze zobaczycie jedną rzecz, bo każdego dnia, moi drodzy, w Katowicach jest kosmiczny akcent. Ten akcent jest właśnie w Spodku, bo codziennie w południe w Spodku grana jest melodia z takiego filmu, ja sobie muszę ściągę zerknąć. Film nazywa się Close Encounters of the Third Kind. To jest, wiecie co, słynna melodia z kontaktów z UFO. No ale do Spodka jeszcze sobie dojdziemy. A tak jak widzicie, za mną, moi drodzy, są kukurydze, więc żal byłoby ich nie pokazać, skoro już o nich mówiłem. Dotrwajcie do końca i udostępnijcie komu tylko się da ten dzisiejszy film, bo naprawdę warto. Katowickie kukurydze, takie futurystyczne wieże z czasów PRL-u, które wyglądają jak baza z filmu science fiction. W samym sercu Katowic stoi takie miejsce, które od dekad budzi zachwyt, budzi zdziwienie, no ale budzi też pytania. Jedni widzą w nim symbol nowoczesności PRL-u, inni mówią, że wygląda jak kolonia mieszkalna z przyszłości. A jeszcze inni twierdzą zresztą, że gdy zapada zmrok, no to osiedle tysiąclecia przypomina scenografię z kosmicznego filmu. Chodzi mi tutaj właśnie o legendarne kukurydze. 5 gigantycznych wież wyrastających tuż obok Parku Śląskiego od lat przyciąga uwagę mieszkańców, turystów, fotografów, no i przede wszystkim miłośników architektury. Ich charakterystyczny kształt sprawia, że nie sposób pomylić ich z żadnym innym osiedlem w Polsce. Z daleka wyglądają jak futurystyczne kapsuły mieszkalne, jak budynki przeniesione prosto z wizji XXI wieku, tworzone jeszcze w czasach PRL-u. I właśnie dlatego wielu architektów do dziś uznaje je za jeden z najbardziej niezwykłych przykładów architektury Space Age w Polsce. No właśnie, Katowice, miasto przyszłości w środku PRL-u. Bo kiedy w połowie 80. lat rozpoczęto budowę kukurydz, Polska wyglądała zupełnie inaczej niż dziś. Szare osiedla z wielkiej płyty, one wyrastały praktycznie wszędzie. Beton wtedy dominował krajobraz, ale tutaj postanowiono zrobić coś, co miało znacznie tą epokę wyprzedzić. Dwóch projektantów, legendarni śląscy architekci Henryk Buszko i Aleksander Franta, chcieli stworzyć coś więcej niż tylko i wyłącznie bloki mieszkalne. No i to właśnie oni zaprojektowali również słynne katowickie gwiazdy, bo najpierw zaprojektowali kukurydzę, a potem gwiazdy, do których jeszcze przejdziemy później. No i podobnie jak tam postawili na odważną formę, która miała zmienić sposób myślenia o miejskiej przestrzeni. Według wielu osób inspiracją dla kukurydz były amerykańskie wieżowce Marina City w Chicago, ale jednak Maciej Franta, który był w ogóle wnukiem Aleksandra Franty, podkreślał, że to bardziej jest mit niż prawda. Jego zdaniem kukurydzom znacznie było bliżej do katowickich gwiazd niż do budynków zza oceanu. No nie wiem, czy tak było. Inni z kolei twierdzą, że architekci wzorowali się na Nowym Jorku, tak? Ale jedno jest pewne. Projekt miał w sobie ducha wielkiego świata. Mówi się w ogóle, że całe założenie urbanistyczne wzorowano właśnie na tych nowoczesnych dzielnicach Nowego Jorku. No i wieżowce miały symbolizować nowoczesność, dynamikę, a przede wszystkim miejski rozmach znany z zachodnich metropolii. No i w czasach, gdy większość Polaków mogła oglądać takie miejsca jedynie w telewizji, no to Katowice dostały właśnie taki fragment futurystycznej Ameryki. Dlaczego nazywano je kukurydzami? No,
wydaje mi się, że wystarczy po prostu spojrzeć. Charakterystyczne półkoliste balkony, które tworzyły bryłę, przypominały ogromne kolby kukurydzy. No i to właśnie dzięki nim budynki zyskały swoją legendarną nazwę. Powiem wam szczerze, że efekt był niezwykle spektakularny. Architekci nie chcieli tworzyć zwykłych prostokątnych bloków i postawili na zaokrąglenie, na rytm i na przestrzeń. Balkony miały nie tylko wyglądać efektownie, ale także poprawić komfort życia mieszkańców. No i to właśnie ten krok ku jakości życia, czyli powiedziałbym maksymalne wykorzystanie przestrzeni zewnętrznej, stały się jednym z najważniejszych fragmentów filozofii projektowej Franty i Buszki. No i powiem wam szczerze, że trzeba przyznać, jak na realia końcówki PRL-u, był to pomysł wręcz kosmiczny. Przez długi czas kukurydze były największymi budynkami mieszkalnymi w Katowicach. 3 największe wieże osiągały 82 metry wysokości, 2 mniejsze mają po 56 metrów i gdy powstawały, robiły ogromne wrażenie, dominowały nad panoramą miasta. Do dzisiaj zresztą wyglądają, bym powiedział, monumentalnie i zachwycają zwłaszcza nocą, bo światła mieszkań, które się odbijają w tych setkach balkonów, sprawiają, że osiedle przypomina futurystyczną stację orbitalną albo takie pionowe miasto z filmów science fiction. Wydaje mi się, że nie bez powodu wielu fotografów uważa kukurydzę za jedne z najbardziej filmowych budynków w Polsce. Najbardziej chyba niezwykłe jest jednak to, że kukurydze nie powstały z wielkiej płyty, bo w czasach PRL-u było to naprawdę ogromne wyzwanie. No i każdy etap budowy wymagał improwizacji, nowych rozwiązań i ciągłego reagowania na problemy, które się pojawiały na placu budowy. Inżynierowie i projektanci musieli na bieżąco opracowywać technologie, które pozwoliły stworzyć takie właśnie nietypowe konstrukcje. Tak więc budowa, powiem szczerze, trwała niemal dekadę. Ostatnia wieża w ogóle została ukończona dopiero pod koniec lat 90. No i powiem wam, że te gigantyczne betonowe cylindry górują nad Śląskiem i wyglądają jako coś naprawdę nierealnego. Taki projekt z przeszłości zrzucony do świata PRL-u. Dzisiaj kukurydze są jednym z symboli Katowic. Dla jednych jest to relikt takiej futurystycznych marzeń PRL-u, dla innych jest to dowód na to, że polska architektura potrafiła naprawdę wtedy być odważna i światowa. Nie wiem, czy tak jest, ale wiem jedno. Jedno jest pewne. Mało które osiedle w Polsce wywołuje tyle emocji, bo gdy patrzy się na te okrągłe wieże wyrastające obok Parku Śląskiego, trudno się oprzeć wrażeniu, że miały być czymś więcej niż tylko zwykłymi blokami. Może miały być po prostu wizją przyszłości, a może futurystycznym eksperymentem, który przypadkiem przetrwał do naszych czasów. No i właśnie wiecie co? Dlatego kukurydze nadal fascynują, bo wyglądają tak, jakby powstały dla świata, który dopiero miał nadejść. Tak jak mówiłem, moi drodzy, kukurydze to są specyficzne budynki. Zobaczcie, tutaj na dole są zawsze sklepy albo jakieś usługi, a wyglądają one mniej więcej w ten sam sposób. Kukurydze to, szczerze mówiąc, wizytówka Katowic. Wizytówka i tak jak widzieliście na tej planszy, o której mówiłem, to, moi drodzy, wygląda to troszeczkę jak miasteczko na Marsie. A podobno z Marsa w ogóle nie można wrócić. Można tam polecieć, ale nie można wrócić, bo jakaś cyrkulacja jest inna. Tak wyglądają katowickie, moi drodzy, katowickie kukurydze. A tamte to już jest po prostu nowy efekt dobudowany, niby pod styl. Ale musicie sobie wyobrazić, że to wszystko działo się w latach PRL-u, moi drodzy. I właśnie jak na czasy PRL-u, to powiem wam szczerze, że kukurydze były niesamowitym osiągnięciem moim zdaniem. W ogóle też prawda jest taka, że wielu w Katowicach marzyło, żeby sobie gdzieś tam w kukurydzach zamieszkać. Ciekawa budowla, ciekawe kompleksy i tak jak mówię, tutaj na dole macie
na tym pierwszym, parterze macie, moi drodzy, eleganckie sklepy, usługi, a każdy, kto chce żyć w kosmicznym mieście, może się tutaj wprowadzić. Pod kopułą Śląskiego Planetarium noc nigdy się nie kończy tak naprawdę. Nawet wtedy, gdy nad Katowicami wiszą ciężkie chmury, a światła miasta odbijają się od mokrego asfaltu niczym sygnały z innej galaktyki. Wszystko zaczęło się po wojnie. Polska była zrujnowana, ludzie odbudowywali domy, fabryki i całe miasta. A jednak ktoś wpadł na pomysł zupełnie szalony. Zamiast kolejnego urzędu czy magazynu, na wzgórzu, w środku ogromnego parku, postanowiono stworzyć okno na kosmos. I tak właśnie narodziło się Planetarium Śląskie, jedno z największych i najnowocześniejszych planetariów w Europie swoich czasów. No, ale są tacy, którzy mówią, że od początku było w nim coś dziwnego. Wyobraź sobie lata 50. XX wieku. Mroźna noc, wokół tylko ciemność i lasy Parku Śląskiego. Na szczycie wzgórza stoi futurystyczna kopuła, przypominająca bazę z filmu science fiction. Dla mieszkańców Śląska wyglądała jak statek kosmiczny, który właśnie wylądował między Katowicami a Chorzowem. I może właśnie dlatego tak szybko zaczęły rodzić się rozmaite legendy. Mówiono, że budynek został zaprojektowany tak, aby przypominał obserwatorium z przyszłości. Inni twierdzili, że nocami nad kopułą widywano dziwne światła. Starsi mieszkańcy wspominali nawet o tajemniczych błyskach pojawiających się nad parkiem podczas burzy. A przecież samo miejsce było niezwykłe już od początku. Planetarium otwarto w 1955 roku i przez dekady przyciągało tysiące ludzi spragnionych kontaktu z kosmosem. To tutaj wielu mieszkańców Śląska pierwszy raz zobaczyło sztuczne niebo pełne gwiazd. Dla dzieci była to podróż w nieskończoność. Dla dorosłych chwila ucieczki od kopalń, hut, przemysłowego krajobrazu regionu. Ale prawdziwe emocje zaczynały się po zmroku. Pod ogromną kopułą wyświetlano gwiazdozbiory z niewiarygodną dokładnością. Centralny projektor wyglądał jak urządzenie wyjęte prosto z tajnego laboratorium NASA. Gdy światła gasły, ludzie milkli. Niektórzy mieli wrażenie, że naprawdę odlatują. I wtedy właśnie zaczęły pojawiać się plotki. Podobno pracownicy nocnych zmian słyszeli dziwne dźwięki dochodzące spod kopuły. Ktoś miał widzieć sylwetkę stojącą samotnie przy teleskopie mimo zamknięcia obiektu. Inni opowiadali o chwilowych awariach urządzeń dokładnie w momentach pojawiania się niezidentyfikowanych świateł nad Śląskiem. Czy to tylko legendy? A może miejsce stworzone do patrzenia w gwiazdy zaczęło przyciągać coś więcej? Jest jeszcze jedna ciekawostka. W czasach PRL-u kosmos działał na wyobraźnię ludzi jak nic innego. Loty w przestrzeń, wyścig Stanów Zjednoczonych i ZSRR, opowieści o obcych cywilizacjach. Wszystko to sprawiało, że Planetarium Śląskie stało się symbolem przyszłości. Wielu mieszkańców mówiło wtedy, że Śląsk wygląda jak region z XXI wieku. I trudno się dziwić. W pobliżu rosły futurystyczne osiedla, tak jak słynne Kukurydze, powstawały modernistyczne budynki przypominające statki kosmiczne, a samo planetarium dominowało nad okolicą niczym centrum dowodzenia. Niektórzy do dziś żartują, że gdyby kosmici naprawdę odwiedzili Polskę, najpierw skierowaliby się właśnie tutaj. Dziś planetarium po wielkiej modernizacji znowu zachwyca technologią. Nowoczesne projekcje, gigantyczna kopuła i niezwykłe pokazy sprawiają, że miejsce nadal działa na wyobraźnię. Ale mimo nowoczesności wciąż unosi się tam klimat tajemnicy. Bo kiedy siedzisz w ciemności, pod sztucznym niebem
i patrzysz na tysiące gwiazd, zaczynasz rozumieć, dlaczego ludzie od wieków wierzyli, że gdzieś tam ktoś również patrzy na nas. Może właśnie teraz patrzy? Powolutku zbliżamy się, moi drodzy, do planetarium. Bardzo piękne widoki, można tutaj sobie odpocząć. Stawiki ładne, ale wiecie, w drodze do planetarium można też się wiele rzeczy nauczyć, bo tutaj wszędzie są jakieś kwestie do nauki i dla dzieci, i dla młodzieży. Można się dużo dowiedzieć o czasie letnim, czasie zimowym. Różne, co i róż, jakieś są rzeczy do eksperymentowania. Więc moi drodzy, idziemy dalej sobie do planetarium. Chciałbym tylko przypomnieć, że było to pierwsze planetarium w Polsce po II wojnie światowej i w ogóle w Polsce pierwsze planetarium. To jest też ciekawe, nie? Jedziemy dalej, idziemy, nie obijamy się. A do czego te kosmiczne, moi drodzy, półkule służą? No, jak są tu jacyś w grupie ufolodzy, to dawać w komentarzach, do czego to służy. No i dotarliśmy, moi drodzy, dotarliśmy do naszego planetarium. Ja chciałbym tylko tyle powiedzieć, że tu mogą znaleźć miejsce i młodzi, i duzi. I moi drodzy, z tym planetarium sytuacja wygląda w ten sposób, że ono funkcjonuje bardzo, bardzo długo. Tutaj nawet robią półkolonie, wam powiem, i można sobie półkolonie z astronomią wziąć i spędzić fantastycznie. Postaram się, żebyśmy weszli sobie do środka, żebyśmy zobaczyli, co tam w środku jest. A jest naprawdę co zwiedzać. Przede wszystkim przepiękne, moi drodzy, przepiękne filmy tam są, przepiękny projektor jest. Człowiek naprawdę może poczuć się jak w prawdziwym kosmosie. Wstęp do planetarium już zrobiłem, więc możecie zobaczyć, czy to jest prawda, czy nie. No ale naprawdę jest rzecz, którą warto odwiedzić. I u mnie na kanale znajdziecie też taki film, Wyprawa Nautilusem 2.0. Może nawet go dodam do opisu i tam zobaczycie, jak wygląda film w tym planetarium. Fantastyczna sprawa, moi drodzy. Jak ktoś chce być bliżej kosmosu, to Planetarium Śląskie spełnia oczekiwania. A teraz idziemy do środka. Tutaj, moi drodzy, mamy naszego Mikołaja Kopernika i co ciekawe jest w tym planetarium, bo tam dalej jest wiele innych rzeczy. Jest obserwatorium, jest zegar słoneczny, jest masa atrakcji, a na dole jest oczywiście kawiarnia. Ale tak jak powiedziałem, żeby być bliżej kosmosu, zachęcam, startujemy, bo warto. No i patrzcie, jakie fajne podświetlane elementy kosmosu. Moi drodzy, w oczekiwaniu na seans można sobie spokojnie popatrzeć, pozwiedzać i zobaczyć, jak wygląda kosmos. Rzućmy okiem jeszcze na dziedziniec. Patrzcie, potężny zegar słoneczny. A tam jeszcze tutaj przez lukę, przez windę zobaczymy obserwatorium. Także jak widzicie, naprawdę moc atrakcji. Jakby były tu osoby, które chciałyby sobie popodziwiać kosmos, to patrzcie, jaka luneta, jaki teleskop. Elegancko, nic, tylko poszukiwać UFO. Tylko i wyłącznie. No i jeszcze ostatni rzut na planetarium. Moi drodzy, jak ponad 20 lat temu przyjechałem na Śląsk, to Park Śląski wyglądał kompletnie inaczej. Była wioska rybacka, było UFO, które pływało. No, do tego UFO jeszcze sobie dojdziemy, bo będzie na pewno ciekawie, moi drodzy. I chcę wam powiedzieć, że całkowicie inaczej wyglądał ten park. Był pełen życia, pełen atrakcji. Potem ktoś wpadł na pomysł, że będzie kompletnie go zmieniał. A teraz wracają z powrotem do tego samego. Ale tutaj przy planetarium można bardzo fajnie odpocząć. Są ławki, są jeziorka, jest spokój, jest wiele elementów, gdzie dzieci mogą się nauczyć też astronomii.
No i w ogóle kosmiczne są tu aleje, no bo prowadzi tutaj aleja planetarium, ale jest też aleja gwiazd. Tak więc coraz bliżej, moi drodzy, jesteśmy kwestii spotkania z UFO w Katowicach. Paręset metrów, moi drodzy, od planetarium znajduje się coś jeszcze bardziej ciekawego, coś jeszcze bardziej fantastycznego. Zobaczmy. Idziemy sobie, idziemy. I co my tu mamy, moi drodzy? Mamy południk 19 stopni. Meridan. Stoicie tutaj w miejscu, gdzie przechodzi ten południk. Też magiczne miejsce. Wiedzieliście o tym? W samym centrum Katowic, pośród szumu tramwajów i betonowych arterii miasta, istnieje miejsce, o którym dziś pamięta już chyba tylko niewielu. A jeszcze kilkadziesiąt lat temu wyglądało tak, jakby zostało żywcem przeniesione z filmu science fiction. To był ośrodek postępu technologicznego. Kompleks budynków, który dla ludzi PRL-u miał być symbolem przyszłości. Miejscem, gdzie człowiek spotykał jutro. Już z daleka wyglądał niepokojąco. Trójkątne pawilony przypominały tajną bazę wojskową albo jakąś kosmiczną kolonię ukrytą gdzieś na powierzchni obcej planety. Betonowe bryły wyrastały z ziemi niczym futurystyczne kapsuły. Wielu mieszkańców mówiło, że miejsce wyglądało bardziej jak stacja badawcza NASA niż zwykłe targi przemysłowe. W latach 60. Polska chciała dogonić przyszłość. Wierzono wtedy, że technologia zmieni świat, a Śląsk stanie się centrum nowoczesności. No i właśnie dlatego powstał ten niezwykły kompleks. Przestrzeń dla targów, wystaw, wynalazków i pokazów najnowszych osiągnięć techniki. Do ośrodka przyjeżdżali ludzie z całego kraju. W pawilonach prezentowano maszyny, urządzenia i projekty, które miały zmienić codzienne życie. Dla wielu odwiedzających była to pierwsza okazja, by zobaczyć świat jutra. Ale największe wrażenie robiła sama architektura. Projektanci stworzyli coś absolutnie wyjątkowego jak na tamte czasy. Pawilony miały ostre, geometryczne formy. Nie przypominały tradycyjnych budynków. Bardziej wyglądały jak lądowniki UFO ustawione pośród śląskiego krajobrazu. Wieczorami, gdy światła odbijały się od betonowych ścian, miejsce nabierało niemal filmowego klimatu. Niektórzy mieszkańcy do dziś wspominają, że spacer po ośrodku dawał jakieś takie dziwne uczucie. Jakby człowiek przeniósł się o 100 lat do przodu. Ale przyszłość nie trwała długo. Z czasem ten entuzjazm minął, system się zmienił, targi przestały przyciągać tłumy, futurystyczne pawilony zaczęły pustoszeć. To, co miało być symbolem rozwoju, powoli zamieniało się w zapomniane ruiny. A potem przyszły już tylko wyburzenia. Kolejne budynki znikały jeden po drugim. Betonowe konstrukcje rozbierano bez większego rozgłosu. Dla wielu mieszkańców był to szok. Jakby ktoś usuwał fragmenty alternatywnej przyszłości, którą kiedyś przecież obiecano Śląskowi. Dziś po większości kompleksu zostały jedynie wspomnienia. Stare fotografie, opowieści ludzi. Opowieści ludzi, którzy pamiętają czasy świetności ośrodka postępu technicznego. A jednak to miejsce nadal działa na wyobraźnię, bo gdy patrzy się na archiwalne zdjęcia tych trójkątnych pawilonów, trudno oprzeć się wrażeniu, że architekci PRL-u naprawdę próbowali zbudować kawałek przyszłości. Przyszłości inspirowanej kosmosem, erą podboju, gwiazd i marzeniami o świecie, który nigdy do końca nie nadszedł. I może właśnie dlatego ośrodek postępu technicznego do dzisiaj budzi taki niepokój, bo to nie są zwykłe ruiny. To szczątki przyszłości, która przepadła. No i właśnie dotarliśmy do ośrodka
postępu technicznego, moi drodzy. Tutaj widzicie ten trójkąt. Tu kiedyś dawniej były targi. Ten obiekt to nie tylko jeden obiekt, bo to jest więcej takich trójkątów kosmicznych domków. To jest ośrodek postępu technicznego. Dzisiaj to byłoby dobre dla urbexu, ktoś by tutaj mógł pochodzić, ale warto jest powspominać, że właśnie tutaj w Katowicach, na granicy z Parkiem Śląskim, właśnie dawniej odbywały się targi, które były zrobione na styl właśnie kosmiczny, moi drodzy. I gdybyśmy tutaj zaczęli chodzić, a sobie za chwileczkę się przejdziemy, to zobaczycie elegancko, jak to było wkomponowane. I miejcie cały czas na uwadze, że to były lata PRL-u, więc to był naprawdę fenomen. To był naprawdę fenomen. A jeszcze niedaleko stąd było swego czasu pływające UFO, do którego zresztą jeszcze przejdziemy. Dzisiaj się przejdziemy tutaj po, moi drodzy, tych wspaniałych, urbexowych, kosmicznych domkach, które były skomponowane specjalnie dla Katowic. Jak widzicie, te urocze alejki, bo to już wszystko zarosło, ale patrzcie, domki kosmiczne mamy, wyłaniają się z wszystkiego. Tu jest nie jeden domek, tu jest, moi drodzy, całe siedlisko tych domków. Między drzewami możecie dostrzec wspaniałą architekturę. Ja cały czas, o patrzcie jakie przeszklone, ja cały czas, moi drodzy, mam na uwadze kwestię, że to są lata PRL-u. To jest coś, co potrafi zachwycać. A jeszcze, żeby było ciekawiej, przejdziemy, to wam pokażę. Patrzcie, jak ktoś się bawi w urbex, to jeszcze tam w dali zobaczy starą przyczepkę kempingową z Niewiadoma. No ale idźmy sobie dalej. Tutaj zaczynał się targowy kosmos, moi drodzy. Po prostu targowy kosmos. Przejdźmy na ten plac, żeby jeszcze było widać. Oczywiście widzicie, że dzisiaj są to już ruiny. Może kiedyś ktoś wpadnie na pomysł, żeby to wszystko postawić na nowo i żeby z powrotem zyskało to sławę. Kto wie, kto wie. Jeden z najbardziej charakterystycznych budynków w Katowicach przypomina latający talerz. Dziś jest skojarzony w całej Polsce, ale nie tylko w Polsce, bo i za granicą też. Jednak gdy go budowano, nikt nie przypuszczał, że właśnie tworzy się największy symbol miasta. Obiekt jest tym, czym wieża Eiffla dla Paryża, czym Pałac Kultury dla Warszawy. Idąc od katowickiego rynku w kierunku Koszutki, bardzo szybko dojdziemy do Spodka. Po drodze zresztą jeszcze miniemy pomnik powstańców śląskich oraz zabudowane w tym samym czasie naziemne i podziemne rondo z okiem miasta, tajemniczym okiem miasta. Tam gdzieś stoi Spodek, a w pierwszej połowie XIX w tym miejscu dymiła huta. Potem na jej miejscu wzniesiono czterokątną budowlę, którą nazwano Dworem Marii. Znajdowały się w niej m.in. magazyny na zboże, no i ona tak gdzieś przetrwała do lat 60. XX wieku. A hala widowiskowo-sportowa początkowo miała być zbudowana w Chorzowskim Parku Kultury i Wypoczynku, no ale ze względu na szkody górnicze zmieniono jej lokalizację i zdecydowano, że stanie w okolicy budowanego dla usprawnienia komunikacji ronda oddanego do użytku w 1965 roku. Dlaczego obiekt uzyskał tak dziwaczny kształt? To nie fascynacja kosmosem ani jakimiś lotami kosmicznymi. Projektanci nie zastanawiali się, jak wygląda UFO i jak upodobnić do niego naziemską budowlę. Wygląd hali to jest efekt matematycznych obliczeń. Projektanci stwierdzili, że wyłącznie taka konstrukcja może wytrzymać wstrząsy górnicze spowodowane działalnością kopalń. Spodek, wbrew pozorom, styka się z gruntem na bardzo małej powierzchni. Niektórzy byli jednak sceptyczni. Część architektów twierdziła, że budowla się zawali, gdy zostaną usunięte rusztowanie i podpory.
Władze zrobiły rzecz najprostszą. Zaangażowały wojsko. Do hali wprowadzono 4000 żołnierzy. Rozkazano, by równocześnie zaczęli tupać i podskakiwać. To musiał być bardzo ciekawy widok i bardzo ciekawy huk, ale wibracje były w normie, a konstrukcja wyszła z tej próby bez szwanku. Oficjalnie otwarto Spodek 9 maja 1971 roku i w ten sposób właśnie upamiętniono 50. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego. Na uroczystościach wzięli udział 3 mocarze: Edward Gierek, Józef Cyrankiewicz i generał Jerzy Ziętek, bo to tak naprawdę jemu w kolejnych w sumie latach dziękowano za pilnowanie tej budowy. Wśród gości znaleźli się również premier Piotr Jaroszewicz i marszałek Związku Radzieckiego Iwan Koniew. A na zakończenie właśnie w Spodku wystąpił zespół pieśni i tańca Śląsk oraz Anna German i Ewa Decówna. Tak uroczyste otwarcie hali zwiastowało, że obiekt będzie oczkiem w głowie władz miejskich i wojewódzkich. W 1972 roku z przyjacielską wizytą przyjechał do Katowic kubański przywódca Fidel Castro i właśnie tutaj w Spodku przemawiał. W 1974 roku odwiedził ją sekretarz generalny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Leonid Breżniew. I tutaj właśnie przyjechał świętować 30-lecie PRL-u. I przy tej okazji zresztą został też członkiem honorowym załogi Huty Katowice i otrzymał legitymację pracowniczą z numerem 1. W 1973 roku katowiczanie wymyślili dla wojewódzkiej hali widowiskowo-sportowej nazwę Latający Spodek. No i to właśnie tutaj odbywały się niezliczone partyjne masówki, apele, wiece, oficjalne akademie, obowiązkowe barburki. Mieszkańcy jednak pamiętają inne wydarzenia, różne mistrzostwa sportowe, wszelkich dyscyplin, koncerty polskich i zagranicznych gwiazd i zresztą do dzisiaj kibice wspominają 8 kwietnia 1976 roku, gdy podczas hokejowych Mistrzostw Świata polska drużyna wygrała ze Związkiem Radzieckim 6-4. I to zwycięstwo Polski przyjęto niezwykle entuzjastycznie. Katowicki Spodek to symbol miasta, obiekt wspaniały, kultowy i pełen tajemnic. Choć jeszcze młody, był świadkiem wielu doniosłych, wesołych, czasem śmiesznych, ale na pewno ciekawych zdarzeń. Ale najciekawsze jest otoczenie Spodka, do którego też za chwileczkę przejdziemy, bo chciałem wam powiedzieć, że na dole było wiele kosmicznych kawiarenek i tu z kosmicznym wystrojem właśnie była kawiarenka, restauracja UFO. To też jest bardzo ciekawa. Nie mylić tą restaurację UFO z tym latającym Spodkiem, o którym jeszcze powiemy w naszym spotkaniu, moi drodzy. Ale ważne jest to całe otoczenie, bo w otoczeniu widzimy, moi drodzy, wiele budynków, które są inspirowane, które są po prostu inspirowane kosmosem. Przede wszystkim obok budynek strefy kultury w Katowicach, bo specjalnie architekci ten budynek zaprojektowali jako lądowisko dla tego Spodka ze złamaną dziurą. Co jest ta dziura? Co ta dziura miała oznaczać? To miał być krater po lądowaniu Spodka. Jest to niezwykle futurystyczna bryła. Dodatkowo mamy jeszcze szklane pawilony Muzeum Śląskiego. No i Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. To jest też bardzo nowoczesny budynek obok Spodka. Właśnie tutaj, w tej strefie kultury, w tym na Międzynarodowym Centrum Kongresowym są właśnie te ślady lądowania statku kosmicznego, do którego za chwileczkę pójdziemy. To specjalnie zostało, moi drodzy, dopasowane do Spodka. A jeszcze jak spojrzymy w drugą stronę, to widzimy oko miasta, tajemnicze oko miasta. Tak jakby UFO coraz bardziej nam się przyglądało. No i jesteśmy w centrum, w takim prawdziwym centrum kosmicznym, bo już chyba nie muszę mówić, że widzicie Spodek. Czym jest Spodek? No słuchajcie, musiałbym powiedzieć, że przede wszystkim. Dlatego, że i targi, które się odbywają się bardzo często w Spodku
i można tutaj sporty różnej maści uprawiać, bo i różne mecze się odbywają i lodowisko jest i wszystko po drodze, co by nie mówić. I na dole są oczywiście kawiarnie, tak jak już kiedyś tam mówiłem, też tutaj były kawiarnie z takim troszeczkę wystrojem kosmicznym. Tak więc jak widzicie, Spodek jest tym centrum miasta. Jeżeli ktoś w Katowicach mieszka, no chyba raczej nie wierzę, że przynajmniej raz w życiu nie był w Spodku. Mi też się trafiło raz w życiu być w Spodku, chociaż w Katowicach nie mieszkałem. Ale byłem i widziałem, i jest to niesamowite uczucie być w takim kosmicznym, wiecie, w takim kosmicznym miejscu. To jest też bardzo śmieszne, że jak zawsze pokazują Sylwestra, to o ile ten Sylwester odbywa się tu w Spodku, no to zawsze mówią, że jest to jak najbardziej Sylwester w Katowicach, ale o ile jest sytuacja tego typu, że Sylwester jest w AKS-ie na Stadionie Śląskim, no to Stadion Śląski nie jest w Katowicach, tylko jest w Chorzowie, więc zawsze mnie to śmieszy, jak słyszę, że jest kwestia, że Sylwester odbywa się w Katowicach, a Sylwester jest w Chorzowie tak naprawdę. No ale jak ktoś nie był, to nie za bardzo będzie wiedział. Moi drodzy, wszystko, co się gdzieś tam mieści dookoła Spodka, zostało zbudowane właśnie w tym stylu kosmicznym. Pomimo tego, że Spodek ma tyle lat, ile ma, to różnej maści rzeczy obok, przylegające, robią też takie wrażenie futurystyczne. No weźmy, zobaczmy, tam jeszcze sobie pójdziemy, tam jest lądowisko Spodka z tym kraterem, tam jeszcze sobie pójdziemy, tam się zawsze targi międzynarodowe odbywają, a tutaj są dwa potężne biurowce. W tym właśnie biurowcu swego czasu ja tam kiedyś sobie pracowałem, ale przez 9 miesięcy, Bogu dzięki, więcej już tam nie pracuję, bo to patologia jak tylko była. Natomiast w tym czasie, kiedy ja pracowałem, była pseudopandemia i robili ten drugi tutaj, ale zobaczcie, jaki on jest fantastycznie zrobiony. W tej chwili jest to największy obiekt, chyba największy obiekt, bo tam dalej mamy po drugiej stronie Kubusa, ale hotel, ale ten obiekt chyba jest najwyższy, największy, moi drodzy. I tutaj w tych dwóch budynkach również znajdują się korporacje. Tam sobie pójdziemy do tego lądowiska. Widzicie, że tutaj są schodki, które idą na to lądowisko, ale ja chciałbym Wam pokazać, jak wygląda otoczenie, bo zobaczycie, jeszcze tam będziemy, tutaj mamy super jednostkę, więc do super jednostki jeszcze sobie za chwileczkę dojdziemy, żebyście zobaczyli. To jest jedno z tych trzech, nazwijmy to, osiedli, bo jedno było Kukurydza, jedno było Gwiazdy, a mógłbym powiedzieć, że ta super jednostka, która wygląda tak naprawdę jak, moi drodzy, hotel, bo tak, ona na takich palach jest zbudowana, fantastyczna, no to też jest swoistego rodzaju osiedlem. No i tutaj w centrum, jak ja ponad 20 lat temu przyjechałem do Katowic, to tutaj było potężne rondo, teraz tego ronda nie ma, samochody lecą dołem, a tutaj macie oko miasta, oko przyszłości. No niesamowita sprawa, też w tym stylu wzięte, utrzymane, troszeczkę kosmicznym. Więc idziemy sobie do lądowiska w tej chwili, żeby zobaczyć, jak to wszystko, moi drodzy, wygląda. Starałem się przejechać od drugiej strony, nie wiem, czy mi wyszło, bo tutaj widzicie te budynki futurystyczne, te korporacyjne biurowce. Tutaj jest Nospr, a tutaj macie, moi drodzy, tam widzicie ten czubek, to jest oczywiście jak najbardziej Spodek, natomiast tutaj jest to lądowisko Spodka. To lądowisko Spodka to jest hala międzynarodowych targów, więc moi drodzy, fantastyczne miejsce. Ja tu kiedyś swego czasu były targi żeglarstwa bodajże. Szkoda, że tylko chyba raz albo dwa razy w życiu były tutaj, bo ja na te targi chętnie przyjeżdżałem. Teraz przenieśli je do Warszawy, ale to jest lądowisko Spodka. Jakbyście spojrzeli z drona z góry, będzie to lądowisko czarne, a tutaj to, co zielone widzicie po środku, to widzicie, że to jest wyrąbane, tak jakby symbol tego, że ten Spodek tutaj się gdzieś odbił, wyrąbał, zrobiony jest taki krater niesamowity i, moi drodzy, dalej powierzchnia jest czarna, ale ten krater jest tutaj zielony. Moi drodzy, tutaj dookoła tego Spodka widzicie ten Nospr, tam macie fantastyczne miejsca, takie bym powiedział nawet i do odpoczynku. Czekajcie, bo muszę tutaj rower przestawić. Zrobiłem zrowerowany,
Dlatego, że co by nie mówić, w Katowicach bardzo dobre są ścieżki rowerowe. No a teraz jeszcze jadę na takie ciekawe spotkanie z ramienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Moi drodzy, idziemy sobie w kierunku Nospru i zaraz zobaczycie wiele innych ciekawych rzeczy. Zobaczcie, jakie fajne siedliska tutaj są. Zobaczcie, jakie fajne fontanny. To jest niesamowite miejsce. Jak ktoś chce mieć wszystkiego dosyć i spokój, no to tu może sobie podjechać i sobie najspokojniej w świecie odpocząć. Tam jeszcze za chwileczkę pójdziemy. Tutaj zobaczycie jeszcze te biurowce, które są no niesamowite. Idziemy tam dalej, żeby zobaczyć, bo w skład tego, no w ogóle powiem wam, że jeśli chodzi o te kosmiczne centrum, to w tym kosmicznym centrum jest sytuacja tego typu, że tutaj wszystko zostało w tym futurystycznym stylu zrobione. Te biurowce, ale nie tylko te biurowce, bo tutaj mamy zaraz kopalnię. Ta kopalnia, nie wiem, bo to nie jest Eminencja. Eminencja to była Silesia. Tu chyba była kopalnia Katowice na Bogucicach, tak mi się wydaje. Ona też została zrobiona, tam jest muzeum przeszklone. Tak na marginesie jest fantastyczne miejsce. Tam w dali widzicie osiedle Gwiazdy. Bardzo fajna sprawa. No i tak na marginesie, jak ktoś lubił Tomka Wilmowskiego, przygody Tomka w Krainie Kangurów, czy na tropach Yeti, czy jakiekolwiek Alfreda Szklarskiego, to pamiętajcie, że grupa Alfreda Szklarskiego znajduje się oczywiście w Katowicach i tutaj w tym oddziale muzeum, w tej kopalni jest specjalna wystawa poświęcona Alfredowi Szklarskiemu. Można przejść się śladami Tomka, to też jest ciekawa rzecz. Idziemy, żeby zobaczyć, co dalej tu takiego futurystycznego jest. A w ogóle odnośnie gwiazd, to chcę wam powiedzieć jeszcze taką jedną rzecz, bo oczywiście są to te budynki w kształcie gwiazd, bliżej nieba, ale nie wiem, czy wiecie, ale one są ustawione w pewnej określonej konstelacji. Jeżeli chcecie wiedzieć, co one przedstawiają, no to zagadka dla was. Postarajcie się zobaczyć, jak one tam wyglądają i którą konstelację w kosmosie one odzwierciedlają. Idziemy dalej, żeby zobaczyć futurystyczny przykład tego kosmicznego centrum, oczywiście Katowic. Jak ktoś pragnie takiej samotności albo romantyzmu, patrzcie, tutaj z drugiej strony macie Narodową Orkiestrę Polskiego Radia, czyli ten NOSP, o którym mówiłem, a tutaj macie niesamowity, moi drodzy, labirynt. Labirynt sobie nim możemy pójść, zieleni, i tym labiryntem sobie idziemy, żeby tutaj jakoś gdzieś tam dotrzeć. Niesamowite, moi drodzy, miejsca tutaj są. A jak dojdziemy do środeczka, to mamy makietkę miasta. O, patrzcie, plan miasta. Kurczę, idziemy, no żeby tu nie było rozmydlone wszystko. Makietka miasta, widzicie, plac Miarki, plac Andrzeja. Możecie zobaczyć Wielkie Katowice 1926. Labirynt 1 do 20. Fajna sprawa. Idziemy z powrotem, patrzcie, jakie tu ścieżki. Tam jeszcze po drugiej stronie jest elegancki, moi drodzy, elegancki amfiteatr. Też można sobie odpocząć, ale jakby ktoś chciał z dziewczyną sobie przyjść, to polecam ten tutaj labirynt. Jest on bardzo elegancki. Tam macie Narodową Symfonię Orkiestry Polskiego Radia. Idziemy dalej do muzeum. No i dotarliśmy. Nie będę tam już bliżej podchodził. Widzicie tutaj szyb z kopalni Katowice, bo tutaj dalej zaczynają się już Bogucice. Tam widzicie osiedle Gwiazdy. Bardzo ciekawe osiedle, ale szczerze mówiąc ludzie twierdzą, że lepiej jest mieszkać w Kukurydzach niż w Gwiazdach, bo podobno Gwiazdy się troszeczkę przekrzywiają, ale niedługo, bądźmy szczerzy, Gwiazdy również staną się zabytkiem. Zobaczcie, że te budynki muzealne wokół kopalni Katowice zostały przeszklone. One też zostały zrobione w sposób bardzo futurystyczny, w sposób bardzo nowoczesny i to jest tak naprawdę miejsce, bym powiedział, ciekawe, bo wszystko co tutaj nowego się tworzy, nawet te budynki, te biurowce, one też są robione
na zasadzie, bym powiedział, takiego Frankfurtu, czyli miasta biznesu i seksu, bym to tak nazwał. Tak, bo to jakkolwiek ta nazwa nie brzmi, to tak to wygląda. Katowice są takim potężnym ośrodkiem, który ma masę możliwości, moi drodzy, bo i tutaj jest lotnisko, bo i tutaj jest węzeł komunikacyjny, bo i tutaj jest masa biurowców. Także jeśli chodzi o południową Polskę, w mojej ocenie Katowice wyprzedzają i Kraków, i Wrocław. I tu nie ma co się oszukiwać, że jest to miasto z potężnym potencjałem. Więc też włodarze tego miasta dbają o to, żeby to miasto wyglądało niesamowicie. Tutaj, moi drodzy, wrócę do tego właśnie kopalni Katowice na Bogucicach. Warto tu zajrzeć, możecie zobaczyć całą taką scenerię, cały dział poświęcony Alfredowi Szklarskiemu. Zachęcam serdecznie, żeby odwiedzić, a potem można też znaleźć grób Alfreda Szklarskiego na jednym z cmentarzy katowickich, moi drodzy. W związku z powyższym tutaj jest, jakby ktoś nie wiedział, to właśnie centrum takie kosmiczne, ale zostało nam jeszcze kilka ciekawych miejsc, więc sobie spokojnie przejdziemy naszym spacerkiem, żeby dalej zobaczyć ten właśnie niesamowity element związany z miastem przyszłości, z miastem kosmosu. No co ja wam będę tutaj zachwalał, jak zdechłe ryby na targu. Nie, musicie to sami zobaczyć, musicie sami to ocenić. No jeszcze przejdziemy sobie do oka miasta. Zobaczcie, oko miasta, jaka fontanna fajna, tu tramwaje się zatrzymują, tu oko miasta, tam ktoś sobie na fortepianie gra. Zawsze można sobie pograć na fortepianie tutaj, odprężyć się. W ogóle chyba to też jest drugi fortepian, ale można fantastycznie odpocząć. Tam macie powstańców śląskich, pomnik. Dawniej ta ulica nazywała się ulicą Zamkową. Dlaczego? Dlatego, że tutaj był po drugiej stronie zamek. Został teraz tylko i wyłącznie ten park, gdzie jest miejsce z pomnikiem generała Ziętka. Ale wcześniej był tam oczywiście zamek, bardzo ciekawy zamek, może was to zadziwi, wiele jest pałacyków, zamków, znaczy jest, nieistniejących już, może kiedyś o tym program zrobię w Katowicach, ale tam właśnie to był park zamkowy i tam, gdzie macie właśnie ten budynek hotelu, tam był dawniej zamek w Katowicach. Niestety komuniści go tam w latach chyba 60. zburzyli kompletnie, no bo trzeba było zwalczać burżuazję. Jeszcze ostatni rzut na oko miasta i jeszcze sobie posłuchajmy troszkę muzyki, moi drodzy. I jedziemy do następnego obiektu. Patrzcie, tam mamy super jednostkę, nie? W centrum Katowic ponad 50 lat temu przy Alei Korfantego powstał potężny kolos na potężnych nogach i on chyba zdecydowanie zdominował ówczesne centrum Katowic. Nazywany był maszyną do mieszkania. To był piętrowiec, jeden z największych budynków mieszkalnych w Polsce. Oczywiście ten obiekt powstał tam, gdzie wcześniej przez kilka wieków działała kuźnica. Następnie w 1852 roku powstała tutaj Huta Marta. Do zakładu wiodły tory kolejowe, które były położone wzdłuż obecnej ulicy Chorzowskiej. No i w drugiej połowie XIX wieku, a był to czas, gdy przy Alei Korfantego, wówczas to nie była Aleja Korfantego, tylko była ulica Zamkowa, dlatego że tam był zamek w Katowicach, chociaż wam się być może wierzyć nie chce, no to tam powstawały budynki administracyjne i mieszkalne dla tych wszystkich pracowników Huty Marta oraz zresztą dla innych zakładów przemysłowych. I wszystko to istniało praktycznie aż do lat 60. XX wieku. No i w 1959 roku socjalistyczna władza podjęła decyzję o przebudowie centrum Katowic. Cały remont miał polegać na zburzeniu murów Huty Marta, które stały w Śródmieściu. Zresztą w ogóle sam zakład został zamknięty w 1928 roku i zabytkowe XIX-wieczne domy również zniknęły pod naporem buldożerów. Wszystko to tak naprawdę zrównano z ziemią. I po zachodniej stronie ulicy Armii Czerwonej
zaplanowano tak zwany blok Zachód. I na niego składać miały się liczne pawilony usługowo-handlowe w formie takiego pasażu, wysoki biurowiec oraz wieżowiec mieszkalny, tak zwany ślizgowiec. No oczywiście jako pierwszy został ukończony Pałac Ślubów i w dalszej kolejności powstał dom handlowy, albo inaczej, handlowy dom dziecka. W tej części po prostu naziemnej. Tam też był taki bar szybkiej obsługi, no a w podziemiach było też takie centrum. To był taki pawilon wystawniczo-handlowy dla biura wystaw artystycznych, no i dla cepeli, jeżeli ktoś z Was jeszcze cepelię pamięta. Symbolem bloku Zachód miała być wielka jednostka mieszkaniowa, którą wkrótce zresztą krzyknięto super jednostką. Nie jest ona jakby związana z UFO, ale ona jest typowym projektem, moi drodzy, futurystycznym, jak Katowice miały w czasach przyszłości wyglądać. Nienaturalnie, bo takich bloków było niewiele. Gdzieś tam w Warszawie na Pradze jest też taki blok długi, no ale tutaj w Katowicach powstał. A dlaczego taki powstał, to powiem Wam za chwilkę, kiedy będę pod tym blokiem stał. Powiem Wam ciekawostkę, której pewnie nie znacie. No i ten największy budynek mieszkalny w Katowicach zaprojektował Mieczysław Król. Ten cały blok, który widzicie, super jednostkę, wzniesiono w latach 1967-1972, liczy 15 pięter oraz 762 dwu- i trzypokojowe mieszkania. Moi drodzy, ta katowicka maszyna do mieszkania składa się z 3 segmentów, z których każdy podzielony jest na 3 sekcje. W środkowej, czyli tej centralnej części, ulokowano klatkę schodową z zespołem 4 wind oraz syp. Tam jest też wspólny korytarz, który łączy sekcje i te sekcje znajdują się w ogóle co trzecią kondygnację. W ogóle winda zatrzymuje się też co trzecią kondygnację. Ona się zatrzymuje na 2., 5., 8., 11. i 14. piętrze. A co ciekawe, w ogóle cały budynek można by przejść tylko przez 2., 8. i przez 14. piętro. Super jednostka posiada 3 główne wejścia, a mimo to budynek liczy 9 wewnętrznych klatek schodowych. Jedno wejście obsługuje tak naprawdę 3 klatki schodowe. No i można się do nich dostać co 3 piętra z korytarzy, tam właśnie, gdzie zatrzymują się te windy. Chociaż w ogóle niektórym zatrzymywanie się wind na co trzeciej kondygnacji wydaje się absurdalne, to takie rozwiązanie pozwala na szybsze dostanie się windą z parteru na najwyższe piętra i z powrotem. No i przez ten skomplikowany układ korytarzy i tych wszystkich klatek schodowych ukształtował się dosyć specyficzny system komunikacji, który najlepiej chyba znają lokatorzy, którzy tam żyją już od wielu, wielu lat. Poza tym całym piętrem technicznym to w super jednostce nie ma kaloryferów i w zamian większość mieszkań posiada jedną dwustronną ścianę grzewczą. To też był pewien ciekawy ewenement budowlany. Do niej jest przymocowany regulator, taki sam regulator jak w kaloryferach. W ogóle w pierwotnych planach takich ścian nie było, ale w trakcie budowy nie dowieziono pewnych elementów, więc całość trzeba było jakoś tam przeprojektować. Dzisiaj mieszkańcy w ogóle śmieją się, że jeśli w taką ścianę wbije się gwóźdź, to w pokoju pojawi się fontanna automatycznie. No i by zmniejszyć oddziaływanie rozmaitych szkód górniczych oraz umożliwić wymianę powietrza, no to tą maszynę do mieszkania, bo tak ją nazwano, ustawiono na 72 filarach w kształcie litery V i każda sekcja stoi na 8 filarach. Tak więc to jest dosyć ciekawy budynek, bo ten budynek ma nogi. On ma nogi, by pod tymi nogami mógł istnieć przewiew. Oczywiście władze tłumaczyły, że dzięki temu blok nie będzie tamował i zatrzymywał w centrum Katowic dymów, które gdzieś tam pochodzą z kopalń, z hut. No i poza tym przestrzeń ta miała zapewnić najmłodszym też bezpieczną zabawę. Skąd się w ogóle ten projekt wziął? Bo inspiracją dla projektu Mirosława Króla stanowiła tak zwana jednostka marsylska, której pomysłodawcą był francuski
architekt i urbanista Le Corbusier, prawda? Także jak już widzicie, pomimo faktu, że Katowice nazywano polskim Chicago, że kukurydze być może były inspirowane Nowym Jorkiem lub też Chicago, że ulica Mariacka to jest żywcem skopiowana ulica z Ostrawy, a park zabaw Legendia na granicy Chorzowa i, no moi drodzy, Katowic z tym potężnym kołem żywcem został skopiowany z wiedeńskiego Praterstern, no to możemy dojść do takiego przekonania, że masa miast z całego świata znajduje się tutaj właśnie w Katowicach. Nie trzeba jeździć po świecie. Nie trzeba jeździć, moi drodzy, po świecie, żeby te wszystkie cuda z całego świata tutaj podziwiać. To jest istne miasto teleportacji. Oczywiście wbrew zachwytom architektów na temat tego budynku, na temat super jednostki, sporo osób uważa, że gmach nie jest wcale wygodnym miejscem do życia, bo on nie wyznaczył jakichś tam nowych trendów w polskim budownictwie mieszkaniowym. No ale dla Katowic ma on znaczenie symboliczne, gdyż jest po prostu naj pod wieloma względami. Na początku lat 90. XX wieku na dachu umieszczony był taki neon: nasze serca, myśli, czyny, Tobie socjalistyczna ojczyzno. No i podobno w 1986 roku, moi drodzy, przez długi czas świecił tam tylko fragment Yny Tobie. No i to oczywiście rozśmieszało katowiczan. Zresztą w latach 90. XX wieku pojawiły się tutaj współczesne billboardy reklamowe. No i nie da się ukryć, że dzięki wieszaniu ich na elewacjach, głównie bocznych, no to zarządcy super jednostki mogli troszeczkę podreperować ten budżet spółdzielni. W 2010 roku Katowice walczyły o miano miasta ogrodów. No i na balkonach super jednostki zawisło kilka tysięcy donic z kolorowymi kwiatami, więc beton i szarość zostały przykryte przez zieleń. No i chociaż miasto nie zdobyło tego tytułu, to wielu lokatorów do dziś zachowało ten nawyk i swoje balkony przyozdabia rozmaitymi kwiatami. Gmach stał się na tyle interesujący i kulturowy, że w 2014 roku powstał film dokumentalny Super Jednostka. Ten film, autorem tego filmu była Teresa Czepiec. Tak naprawdę to był jej debiut reżyserski i produkcja ukazuje migawki z codziennego życia mieszkańców budynku. Mimo że ten dokument trwa zaledwie 20 minut, no to też go wyświetlano na najważniejszych polskich i też światowych festiwalach filmowych. No on był wielokrotnie, moi drodzy, wyróżniany i nagradzany. Czy jest to normalny budynek? Jak za czasów PRL-u był to bardzo, bardzo futurystyczny obiekt. Obiekt, który doskonale się wkomponował w otoczenie bardzo futurystyczne w centrum, gdzie mamy spodek i gdzie mamy różne inne kosmiczne obiekty. W Katowicach mamy 3 takie, nazwijmy to, osiedla futurystyczne, albo inaczej bym powiedział takie Space Age, czy jak to się tak ładnie nazywa. Teraz jesteśmy właśnie przy super jednostce. Moi drodzy, bardzo fajny budynek, bardzo długi, już wiele o nim mówiłem, zaraz sobie postaramy się przejść tam dalej. Widzicie te filary, na których on stoi. Może pytanie wzbudzać jedna rzecz ogólnie. To znaczy, może wzbudzać pytanie, dlaczego ten budynek jest taki długi. Przede wszystkim podobny długi budynek jest na przykład na Warszawie Pradze, prawda? Już spieszę z odpowiedzią. Swego czu w PRL ścigał się ze Stanami Zjednoczonymi. Stany miały 49 województw, Gierek zrobił 49 stanów miały Stany, no to Gierek zrobił 49 województw, żebyśmy byli prawie jak Stany. Tam był agent 007, u nas był 07 zgłoś się, ale to nie o to chodzi, moi drodzy. Swego czasu PRL wpadł na pomysł, że chce zachwycić świat i zbudują jeden potężny, wielki blok, który będzie aż od Tatr do morza. Oczywiście projekt bardzo, bardzo, moi drodzy, utopijny. No i oczywiście ten projekt padł. Ale zwróćcie uwagę, że te wszystkie budynki potężne, długie, właśnie są budowane na linii Tatry-Morze. Na tej linii one są budowane. Tak więc to jest część tego projektu. W tych miastach mieli wybudować drugie budynki, które mieli
oczywiście gdzieś tam połączyć, ale projekt był oczywiście jedną wielką utopią, nierealny do zrealizowania. Więc moi drodzy, ten projekt nie wyszedł. Idziemy tam sobie bliżej i zobaczymy, jak tam dalej wyglądają rzeczy w super jednostce. Zobaczcie, moi drodzy, te potężne filary, na których naturalnie super jednostka stoi. I to wszystko się na tym wspiera. Obok macie parking, miejsca dla rowerów naturalnie. No i oczywiście wspomniane przeze mnie portiernie, bo przy każdej klatce schodowej swego czasu były portiernie. Tak więc oryginalne budownictwo. Powiem szczerze, oryginalne. Takie 3 osiedla. Jedne to Gwiazdy, drugie to Kukurydzę, a trzecie to właśnie super jednostka, czyli tak wyglądał niesamowity budynek położony w centrum Katowic. Po drugiej stronie macie hotel Katowice, też oddzielna historia, tam kasyno i tak dalej, ale oczywiście super jednostka znajduje się w centrum bardzo futurystycznym. Wszystko, co jest przy spodku, nawet te biurowce, zaczęto robić futurystyczne później, żeby to wszystko pasowało elegancko. To jest właśnie takie kosmiczne centrum. A ze spodkiem to jest jeszcze oddzielna historia. Tam macie, widzicie, pomnik powstańców. Tam kiedyś był zamek, bo Katowice miały też zamek, moi drodzy, ale komuna zrównała go z ziemią, pozbyła się burżuazji i to, co zostało, to ten park. Ten park to był tym parkiem zamkowym. No ale może o tym kiedyś jeszcze powiem. Jak ktoś jest, kto w super jednostce mieszka, to oczywiście w komentarzach niech się odzywa i powie, jak tutaj się mieszka. Katowiczanie, chcąc dotrzeć do gwiazd, wcale nie muszą lecieć w kosmos. Wystarczy krótki 10-minutowy spacer od rynku w kierunku wschodnim, by obserwować cały gwiazdozbiór. Można nawet spotkać jego mieszkańców, którzy z pewnością nie są istotami pozaziemskimi. Przy głównej drodze wylotowej z miasta, Alei Roździńskiego, wznosi się 7 górujących nad okolicą wieżowców. Przyciągają wzrok nietypowym kształtem, a ich lokatorzy z najwyższych pięter przy dobrej pogodzie mogą nawet dostrzec szczyty Beskidów. Gwiazdy. Gwiazdy są jednym z najbardziej charakterystycznych katowickich osiedli. Pytanie, skąd ta nazwa pochodzi? Nie można traktować tego skupiska wysokich punktowców oraz sąsiadujących z nimi obiektów usługowych jako typowego blokowiska. Każdy z 7 budynków liczy 27 pięter i około 80 metrów wysokości. O ich wyjątkowości świadczy przede wszystkim nietypowy rzut. Wszystkie wieżowce bowiem zostały skonstruowane na planie 8-ramiennej gwiazdy, co doskonale widać z lotu ptaka. Stąd też szybko przyjęła się taka właśnie potoczna nazwa gwiazdy. Formalnym patronem tego osiedla jest oczywiście Walenty Roździeński, XVII-wieczny kuźnik i poeta z Roździenia, czyli obecnej dzielnicy Katowic. Oficjalnie te 7 budynków posiada adresy przy Alei Roździńskiego i są to numer 86, 86A, 88, 90, 96, 98 i 100. Pod budowę nowych mieszkań dla pracowników górnośląskich zakładów wybrano rozlewiska nad rzeką Rawą. Przez wiele lat były tutaj takie tereny podmokłe, które powstały w wyniku jej wylewów. Istniały tu także osadniki wód popłuczkowych z pobliskiej kopalni węgla kamiennego Katowice, która oczywiście dawniej mieściła się na Bogucicach. Chcąc stworzyć osiedle po północnej stronie Rawy, te rozlewiska i zbiorniki wód popłuczkowych trzeba było zasypać, osuszyć i wyrównać. Ale zanim tą budowę rozpoczęto, rozważano różne warianty wysokości piętrowców, a co za tym idzie, również rozważano ich liczbę. Władze województwa sugerowały, by tuż za centrum Katowic na małej powierzchni powstały mieszkania dla kilku tysięcy katowiczan. No i prace budowlane poprzedziły badania terenu pod kątem stabilności. No, oczywiście rządzący mieli poważne wątpliwości, czy w ogóle można tutaj cokolwiek postawić. Oczywiście rozlewiska zlikwidowano, bieg Rawy został wyprostowany, a koryto wybetonowano. To jednak oczywiście nie spowodowało natychmiastowego osuszenia tego obszaru.
No i największą obawę budził fakt, że przez ponad 100 lat węgiel wydobywała tutaj kopalnia Katowice, więc ryzyko zapadnięcia się wieżowców było bardzo duże. Oczywiście architekci wbili tutaj takie betonowe pale o głębokości 30 metrów aż do litej skały i dzięki temu wieżowce miały się nie zapadać i nie odchylać od pionu. Oczywiście nie wymagałyby też prostowania w przyszłości, no i zagrożenie spowodowanego niestabilnym położeniem chciano uniknąć także w inny sposób, bo podczas prac zastosowano taką nowatorską technikę szalunkową, w której użyto lekkiego pumeksobetonu. Dzięki temu ciężar wieżowców był znacznie mniejszy niż w przypadku jakiejś takiej standardowej konstrukcji. Odważną tą koncepcję budowy bloku na gruncie gwiazdy wyliśmili wspólnie z Henrykiem Buszką, Aleksander Franta i Tadeusz Szewczyk. Oczywiście to byli ci sami architekci, którzy wcześniej projektowali kukurydzę, katowickie kukurydze, o których już wcześniej mówiliśmy. Wieżowce wyglądają faktycznie jak gwiazdy i mają 8 narożników i 16 ścian, przez co wszystkie mieszkania posiadają 2 ściany wewnątrz ogrzewanego budynku oraz balkon. I na każdym piętrze umieszczono 8 mieszkań oraz komórki lokatorskie, które były swoistym zamiennikiem tradycyjnych piwnic. Na parterach natomiast powstały, co ciekawe, portiernie. Oczywiście pierwotnie one nie były wykorzystywane, a jeszcze dodatkowo w każdej z gwiazd wybudowano po 3 windy oraz klatkę schodową. Architekci zadbali praktycznie o wszystkie potrzeby lokatorów gwiazd, bo między poszczególnymi budynkami powstały duże przestrzenie, które przeznaczono na parkingi, skwerki, no i place zabaw. Oczywiście część starszych mieszkańców wspomina, że gdy budowano gwiazdy, mówiło się nawet o 12 wieżowcach. Nie wiadomo jeszcze, dlaczego postawiono tylko 7. Szczerze mówiąc, to nie ma jeszcze w Katowicach innych piętrowców, których ludzie mieszkaliby tak wysoko. Obiekty wzniesiono w latach 1972-78. Wtedy te pierwsze 3 powstały, a kolejne powstały w latach 1980-85. Architekci zaplanowali około 190 mieszkań w każdym z tych budynków. W gwieździe numer 1 umieszczono pracowników Polskich Kolei Państwowych. Gwiazda numer 2 była przeznaczona dla zakładów wytwórczych urządzeń sygnalizacyjnych, a gwiazdę 3 dla zatrudnionych w Hucie Metali Nieżelaznych Szopienicy. Moi drodzy, ta nowatorska technika budowania po kilku latach oczywiście dała o sobie znać, bo ściany przepuszczały za dużo ciepła, groźniejsze były jednak liczne spękania, które pojawiały się, ponieważ skurcz betonu był większy niż po prostu w tym projekcie pierwotnie założono. W opinii wielu w ogóle lokatorów uzupełnianie szczelin lepikiem wyglądało niczym dzieło jakiegoś szalonego artysty. Najwięcej tak naprawdę kłopotów sprawiał wspomniany przeze mnie pumeksobeton, który powstał, a w zasadzie pojawił się w latach 90. XX wieku. I tutaj chodziło o różną kurczliwość ścian, o też mocowania rur w nich. Tam też następowały awarie instalacji gazowej, m.in. w gwieździe numer 1. No, wielu mieszkańców bardzo często wspomina też historię takiego chłopca, Irka, który uratował ten wieżowiec przed wybuchem, bo kurczenie się betonu spowodowało pęknięcie rury, no i w efekcie czego w ścianie pojawiła się dosyć duża wyrwa i ten wspomniany przeze mnie chłopiec Irek, będący wtedy sam w domu, od razu zgłosił tą usterkę do odpowiednich służb. Gaz wyłączono, a oczywiście lokatorów zaopatrywano przez pewien czas w butlach. Później zresztą opowiadano, że ten nastolatek wykazał się taką niesamowitą trzeźwością umysłu, a w nagrodę za swoją postawę dostał rower. Konieczne były też niezbędne modernizacje, no chociaż tak naprawdę w roku 2001 w budynku zlikwidowano instalację gazową. Moi drodzy, czy ktoś chce mieszkać w gwiazdach dzisiaj? Mi się wydaje, że bardziej chcą mieszkać w kukurydzach, bo gwiazdy mają obecnie psujące się windy. No a jak ktoś ma biec 17 pięter na piechotę z zapaszkiem i torem przeszkód ustawiony przez śpiących bezdomnych albo sąsiedzi, którzy tam biją dzieci, no tak naprawdę to jest, szczerze mówiąc, bardzo ciekawe.
Bardzo ciekawe osiedle. Niektórzy twierdzą też, że te gwiazdy obecnie się biorą, pochylają, co też no, troszeczkę świadczy źle o tej konstrukcji. No, szczerze mówiąc, na osiedlu dzisiaj jest niby bezpieczniej, a te domofony utrudniają wejście do budynków osobom postronnym. Wcześniej, by tym problemom zapobiec, no to dlatego w każdym z tych budynków umieszczono portiernię i portiera. Niektóre bloki, nawet na osiedlu Tysiąclecia, po dziś dzień posiadają portiernię i portiera. Ale nie o tym chcieliśmy mówić. Chcieliśmy mówić, że ci mieszkańcy są bliżej gwiazd. No i jesteśmy, moi drodzy, przy gwiazdach. Patrzcie, byliśmy już przy kukurydzach, więc możecie zobaczyć, jak wygląda to osiedle gwiazd. Też bardzo urocze i powiem szczerze, o, tutaj na dole też jakieś przedszkola, nie przedszkola, ale chciałbym pokazać Wam przede wszystkim, jak musiało to być nowoczesne w czasach PRL-u, żeby być bliżej gwiazd. No podobno akurat te bloki niby są gorsze od kukurydz, ale tu widzicie całe elementy i sklepowe, i usługowe, i przede wszystkim tutaj, tak jak widzicie, chyba na dole jakieś przedszkole jest. Ogólnie wspaniałe alejki, bardzo ładnie zostało to zaprojektowane. Na pewno był to strzał w dziesiątkę, to znaczy akurat projektantami tych gwiazd byli, moi drodzy, ci właśnie architekci, co projektowali kukurydzę. Chcę, żebyśmy rzucili tutaj okiem troszeczkę, bo tylko gwiazdy znajdują się po drugiej stronie Muzeum Śląskiego, więc tak jak pewnie się domyślacie, byliśmy już zresztą przy spotku, przy tej osi gwiezdnej albo kosmicznej osi miasta. No ale chciałbym, żebyście właśnie zwrócili uwagę też na to osiedle, które było swoistym, to jest taka swoista wizytówka też. To jest też swoista wizytówka Katowic, gwiazdy, tak samo jak i spodek. Bardzo ciekawe tutaj są zaprojektowane miejsca parkingowe, ale z tego co widać to jest to bardzo tłoczne. Tutaj w gwiazdach prawdopodobnie mniej, znaczy nie wiem czy mniej mieszka niż w kukurydzach, ale tutaj w tym osiedlu gwiazdy na pewno mniej mieszka niż na osiedlu Tysiąclecia, no bo osiedle Tysiąclecia składa się nie tylko z kukurydz, ale z różnych innych. Jak ktoś akurat jest po architekturze albo po budownictwie, może oczywiście w komentarzu wyrazić swoje zdanie na temat tej dzielnicy. No ja zachęcam, żebyście dali odpowiedź, czy moi drodzy, tutaj na tym osiedlu można czuć się bliżej gwiazd, czy nie. No może też ktoś ogląda nas, kto na tym osiedlu, moi drodzy, mieszka. To w tym przypadku byłaby to bardzo cenna uwaga, żeby wypowiedział się, jak się na tym osiedlu gwiazd mieszka, moi drodzy. Rządzący Związkiem Radzieckim w latach 60. XX wieku Nikita Chruszczow nigdy nie był w Katowicach, a mimo tego miał tutaj swoją willę. Tajemniczy budynek, który stoi w lesie na końcu ulicy Śląskiej, tam w dzielnicy Ligota, do dziś przyciąga ciekawskich, którzy z chęcią ten pustostan właśnie zwiedzają. Obiektem, oczywiście ten obiekt, ten wyglądem swoim wcale nie przypomina jakichś standardowych domów. Jest to futurystyczna konstrukcja, która przywodzi na myśl po prostu fascynację kosmosem. Władze PRL-u chciały zaprosić przywódcę ZSRR na Górny Śląsk, by pokazać mu prężnie rozwijający się przemysł, który stanowił jeden z głównych filarów państwowej gospodarki. No i znamienitego gościa trzeba było przyjąć z najwyższymi honorami i oczywiście właściwie ugościć. I wtedy zdecydowano się postawić nowoczesną rezydencję. Budynek miał oczywiście zachwycić Chruszczowa i sprawić, że tą wizytę miał zapamiętać na bardzo, bardzo długo. Architekt Augustyn Boroń zaprojektował taką śródleśną willę z obszernym podziemiem. Dom w ogóle wzniesiono na planie koła, wykorzystując różne innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne.
Na piętrze w ogóle zastosowano przeszklenie, a z tarasów można było dostać się schodami do ogrodu. Taka wewnętrzna, owalna antresola wpuszczała do willi jeszcze dodatkowe światło, dzięki czemu całość dawała wrażenie wielkiej, otwartej przestrzeni współżyjącej z otaczającą ją naturą. Leśne gęstwiny, wysoki płot, to wszystko miało chronić lokatorów przed oczami ciekawskich, dając oczywiście wytchnienie i pozwalając na odpoczynek w ciszy. No, w ogrodzie ulokowano żelbetową konstrukcję w formie zbliżoną do altany. No i według niektórych znawców sztuki współczesnej altana przypominała dzieła tworzone przez meksykańskiego architekta Felixa Candelę. Ogród z kolei posiadał różnorodny drzewostan oraz bardzo dużą liczbę chińskich jałowców. Samą willę ukończono w roku 1959. Po kilku miesiącach, kiedy tą budowę całą utrzymywano w niezwykłej tajemnicy. Oczywiście do dziś nie zachowało się zbyt wiele dokumentów i innych archiwaliów, które pokazywały ten proces projektowania i stawiania tego domu, bo do ochrony miało być podobno zaangażowane wojsko, które pilnie strzegło tego miejsca. Lokalni działacze partyjni byli podobno bardzo dumni z rezydencji, którą właśnie dla Chruszczowa przygotowywali. Wkrótce jednak służby radzieckie zdecydowały, że polityk bawiący na terenie Zagłębia Dąbrowskiego nie przyjedzie do Katowic i nie zostanie pierwszym potencjalnym lokatorem willy. Powodem miały być po prostu obawy o rzekomy zamach na życie przywódcy ZSRR. Tak więc wiele miesięcy starań poszło na marne, można by powiedzieć. Co ciekawe, próba napaści rzeczywiście miała miejsce, bo napaść na Chruszczowa miała miejsce 15 lipca 1959 roku w pobliskim Sosnowcu, a dokonał jej elektryk Stanisław Jaros, który przygotowania zaczął już 6 lipca po przeczytaniu oczywiście w gazecie komunikatu o wizycie Chruszczowa i Gomułki w sosnowieckiej dzielnicy Zagórze. Ten zamach oczywiście się nie powiódł, gdyż ładunek wybuchowy eksplodował o 2 godziny za wcześnie. No ale prasa podała harmonogram wizyty i przejazdów, ale uroczystości i spotkania się po prostu przeciągały. Tej agendy tak na marginesie nie udało się utrzymać, a plan Jarosa wtedy nie doszedł do skutku. No ale lokalne władze PZPR-u zdecydowały się wykorzystać willę na tajne partyjne zjazdy i narady i miały się tu też odbywać różne rauty, no i wewnątrzpartyjne spotkania. Ale szczerze mówiąc, w latach 70. XX wieku willę przekazano na cele ochrony zdrowia, a w 76 roku ulokowano w niej klinikę endokrynologii dziecięcej Śląskiej Akademii Medycznej. Niedaleko zresztą znajdował się kompleks szpitalny oraz uczelnia, więc lokalizacja była bardzo dogodna. Klinika działała do 1995 roku. No i aby dzieciom łatwiej było znosić chorobę, bo tutaj głównie leczono pacjentów z cukrzycą i problemami żywieniowymi, park przystosowano do ich potrzeb, a nauczyciele dojeżdżali, by prowadzić zajęcia szkolne. Wydaje mi się, że ten budynek nie miał szczęścia do lokatorów. W latach 90. XX wieku planowano urządzić w nim sanatorium dla dzieci albo jakąś herbaciarnię. Wymieniono wtedy okna. Powstała taka przeszklona elewacja z różnymi ramami, która przywodziła na myśl silące się nowoczesności architektonicznej szkarady. No, z dawnego przepychu nie zostało prawie nic, a modernizacji praktycznie nie ukończono. Złośliwcy mówili, że jest to taki brutal, szklany brutal w lesie. Dopiero w 2023 roku ten rok przyniósł nadzieję, że miejsce to naprawdę odżyje, bo Śląski Uniwersytet Medyczny ogłosił, że chciałby w budynku otworzyć Centrum Fizjoterapii Pediatrycznej i Onkologicznej, w skład którego wchodziłby Zakład Medycyny Fizykalnej oraz Zakład Balenoklimatologii i Odnowy Biologicznej. Projekt oczywiście zawiera całkowitą przebudowę fasady i co z tego zostanie, to trudno jest powiedzieć. Mieszkańcy Ligoty mają nadzieję, że plany uczelni w przyszłości się powiodą i niezależnie od funkcji, jaka zostanie nadana budynkowi, jeszcze przez wiele lat wielu katowiczan pewnie będzie ten budynek określało mianem willi Chruszczowa, mimo że Chruszczow nigdy jej nie widział i nigdy w niej nie był i najprawdopodobniej nigdy w ogóle nie miał pojęcia o jej istnieniu. Nie zmienia to postaci rzeczy, że obiekt ten powstał na skutek fascynacji kosmosem, na skutek zimnej wojny, wyścigu kosmicznego między Stanami Zjednoczonymi a ZSRR. No i Katowice też chciały mieć swój udział właśnie w tej willi Chruszczowa.
No i dotarliśmy do willi Chruszczowa. Jak widzicie, jest to teren prywatny, napisany obiekt chroniony. Oczywiście można tam z boku przejść. On jest niby chroniony, natomiast ta willa znajduje się tam. Powiem wam szczerze, że jest tu niesamowicie urokliwie. Szkoda, że Nikita Chruszczow tego obiektu w ogóle nie widział, bo sytuacja jest tego typu, że moi drodzy, obiekt znajduje się właśnie tam. O, ten fajny, przeszklony. Jak widzicie, pięknie. Las, ptaki, cisza, spokój. Naprawdę niesamowita rzecz. Można się kompletnie odciąć z tego świata i sobie pomyśleć o kosmosie, bo ta willa też jest urokliwa. Jak się uzyska pozwolenie, sobie można tutaj podejść. Patrzcie, przepiękny las, przepiękna aleja. No i naprawdę obiekt wygląda bardzo kosmicznie. Tutaj, moi drodzy, na pamiątkę miał być herb Katowic, mozaiczka. To widać, że ewidentne ślady PRL-u z takim symbolem. Widać, że jest to obiekt zaniedbany, ale, moi drodzy, niesamowity, kosmiczny. No i jak PZPR miało tutaj posiadówy, no to niesamowita sprawa, moi drodzy. Można było tu balangi robić. Wręcz rzekłbym, można tutaj było kosmiczne balangi robić. No i moi drodzy, zostało nam co jeszcze? Zostało nam jeszcze pływające UFO i wiele zagadek, wiele ciekawostek, które sobie najspokojniej w świecie zaraz dokończymy, żebyście widzieli, że faktycznie są tą bramą, Katowice są tą bramą do kosmosu. Willa Chruszczowa, taki obiekt symbolizujący chyba wyścig tych kosmicznych zbrojeń, wyścig kosmiczny w zasadzie, można by powiedzieć. I wiecie co? Wydaje mi się, że Katowice zawsze miały odlotowe pomysły. Dlaczego? Dlatego, że na przykład od 1953 roku do 1956 roku Katowice, moi drodzy, przemianowano na Stalinogród, nie? Na cześć Stalina. Także jakby się nie zastanawiać, te Katowice zawsze miały jakiś swoistego rodzaju dziwne pomysły. Ale ta willa Chruszczowa, naprawdę warto jest ją odwiedzić. Ja sam jestem ciekaw tego, czy z powrotem Uniwersytet Medyczny przejmie, bo chcieli przejąć. Zobaczymy. Czas, moi drodzy, pokaże. Niemniej jednak zachęcam, żeby ją sobie odwiedzić i przejść ten szlak ogólnie. Właśnie kosmiczny szlak po Katowicach. I na koniec złapać się właśnie na UFO burgera, bo w Katowicach można kupić też UFO burgera, moi drodzy. W samym sercu Katowic od dekad stoi obiekt, o którym już mówiliśmy, który dla jednych był symbolem nowoczesności, a dla innych po prostu statkiem kosmicznym zacumowanym pośród betonowej galaktyki PRL-u. Chodzi mi tutaj o Spodek, czyli legendę Śląska. Budynek, który wyglądał tak futurystycznie, że mieszkańcy zaczęli opowiadać o restauracji UFO, o miejscach rodem z innego świata, gdzie kawa smakowała jak przyszłość. Ale prawdziwe śląskie UFO naprawdę istniało. Nie w filmie science fiction, nie w amerykańskim serialu, tylko kilka kilometrów dalej. Obecnie na wodach Pogori 1 dryfował niezwykły pływający Spodek. To była futurystyczna kawiarnia Arizona, później znana jako Róża Wiatrów. Wyglądał jak pojazd przybyszów z kosmosu, który przypadkiem wylądował gdzieś w środku śląskiego krajobrazu. Ta kawiarnia powstała w 1957 roku, w czasach, gdy świat oszalał na punkcie kosmosu. Ludzie śnili o lotach na Księżyc, a architekci PRL-u próbowali budować przyszłość ze stali, szkła i marzeń. Arizona była czymś absolutnie wyjątkowym, jedynym takim pływającym obiektem w Polsce.
Mogła zabrać na pokład nawet 75 osób. W środku odbywały się dancingi, randki, potańcówki, no i wieczory pełne muzyki. Wszystko to na pokładzie latającego spodka. Ale ten spodek latający wcześniej był właśnie w Parku Śląskim. Ten spodek napędzany silnikiem Puck sunął po wodzie z prędkością 5 km na godzinę, wzbudzając oczywiście sensację wszędzie tam, gdzie się pojawił. Najpierw zachwycał właśnie gości w Chorzowskim Parku Rozrywki, w Legendii, Wesołym Miasteczku. Potem trafił nad Pogorje, gdzie jako róża wiatrów stał się symbolem wakacji i letnich wieczorów mieszkańców Zagłębia. Ale każda legenda ma też, moi drodzy, swój mroczny rozdział. Pożary, decyzje urzędów, problemy techniczne i upływ czasu sprawiły, że śląskie UFO zaczęło umierać. Zamiast śmiechu i muzyki pojawiła się cisza. Opuszczony spodek niszczał gdzieś na brzegu jeziora, wandale wybili szyby, wnętrze zaczęło przypominać wrak po katastrofie z filmu science fiction. Jednak historia się nie skończyła. Do dzisiaj są ludzie, którzy chcą uratować tę niezwykłą konstrukcję. Marzą, by dawne UFO znowu ożyło jako muzeum, jako centrum edukacyjne albo futurystyczna baza nad wodą, bo Arizona to nie tylko stary statek, to relikt epoki, w której przyszłość wydawała się ekscytująca, a Śląsk chciał wyglądać jak jutro. I może właśnie dlatego ten zardzewiały spodek wciąż tak działa na wyobraźnię, bo patrząc na niego, trudno nie zadać sobie pytania, czy PRL naprawdę marzył o kosmosie bardziej niż my dzisiaj? No i w końcu, moi drodzy, wylądowało. Dotarliśmy do UFA, które niegdyś oczywiście pływało w Parku Śląskim, ale wyleciało i znajduje się obecnie na jeziorze Pogorii. Zaraz sobie obejdziemy, żeby zobaczyć, jak ono dokładnie wyglądało. Może nawet będzie sytuacja, że uda nam się wejść do środka. Zobaczymy. Ale to była właśnie ta kawiarnia. To była ta kawiarnia, która pływała z ludźmi po Parku Śląskim. To było po prostu marzenie. To był szczyt techniki, jak na ówczesne czasy, lata. Jeżeli ktoś będzie chciał tutaj się dostać, to polecam, żeby przyjechał do Dąbrowy Górniczej na Pogorje 1. Tutaj jest taka fundacja Bezdomni dla Bezdomnych i to dawniej nazywało się Restauracja Arizona. Albo wystarczy na Google'ach wpisać ruiny restauracji Arizona i na pewno Wam pokażę ten wspaniały obiekt, to UFO, czyli tą kawiarnię. Podobno mają ją odnawiać i ma coś z tego być. Czy tak będzie, czy nie będzie, czas pokaże. A teraz zachęcam, żeby sobie wziąć, moi drodzy, przejść się ładnie i zobaczymy ją z każdej strony, o ile to jest możliwe. No i sobie zobaczmy. Nie wiem, czy będzie można zobaczyć, jak wygląda nasz statek kosmiczny. Ta przedziwna restauracja Arizona, która dziś jest zacumowana, moi drodzy, z każdej strony. Zobaczcie, ktoś miał naprawdę fantastyczny pomysł, żeby tutaj wziąć ale patrzcie, ruiny, kompletne ruiny. Jakby to odbudować, to się jedynie nadaje, moi drodzy, do urbexu. Ale patrzcie, to musiało być przedziwne. To miało silnik. Tutaj się balangi podobno odbywały swego czasu. Nieupoważnionym wstęp zbroniony dzisiaj. No widzicie, no. A kto tu jest upoważniony? A, czort wie. Czort wie, kto tu jest, moi drodzy, upoważniony. A tak wygląda wnętrze. Patrzcie, maszynownia. To wszystko elegancko pływało. O, nie będziemy już kombinować. Może tak wygląda w środku nasza kawiarnia UFO.
Ktoś mógłby powiedzieć: chłopie, co ty tu robisz przed szkołą? Jaki tutaj jest kosmos? A no właśnie, chciałem wam kilka rzeczy powiedzieć. Katowice to nie tylko kosmiczne budynki, ale to cała tradycja kosmiczna. O co chodzi? Chodzi mi o jedną rzecz. W wielu szkołach odbywają się tygodnie kosmiczne, które są konkursy, tygodnie astronomiczne. Tak samo jak w niektórych miastach macie studzienki przykładowo. I te studzienki są z herbami miast. W Katowicach oczywiście też bardzo często są z herbem miast. Ale w niektórych miejscach możecie znaleźć takie studzienki kosmiczne z różnymi elementami Słońca, planet. Tak więc ta tradycja kosmiczna jest, moi drodzy, również i na studzienkach. W niektórych kebabach czy w niektórych fast foodach możecie zamówić sobie spokojnie UFO burgera. To też jest bardzo ciekawe. A już nie wspomnę o muralach, kosmicznych muralach, które również możecie zobaczyć, jak troszeczkę między uliczkami się gdzieś tam poprzechadzacie. Tak więc tradycja kosmosu jest w Katowicach żywa, jest wiecznie żywa. Może ktoś kiedyś tu wylądował, może jakieś dziwne zjawiska tutaj się odbywały, nie wiem. Zostawiam wam pole w komentarzach, żebyście wrzucili. Może coś dziwnego wam się przydarzyło w Katowicach, bo i taka możliwość istnieje. Ja wam zostawiam całe komentarze. Komentarze są do waszej dyspozycji. Katowice, miasto przyszłości, które dla ludzi PRL-u było tym czymś, a w dwudziestoleciu międzywojennym to było jedno z dwóch miast, takich miast wow. Jednym była Gdynia, jak już wspominałem, drugim były Katowice, polskie Chicago. Co o tym myślicie? Zostawcie ślad oczywiście w komentarzu. O, a na rozmaitych imprezach dla dzieci nawet i takie sztuczne tatuaże się powtarzają. Żeby nie być kołosłownym, no to szybciutko przejdźmy się tutaj po różnych fast foodach w Katowicach. Przejdźmy się między uliczkami, popatrzmy na murale. Takie jak tutaj widzicie, takie ciekawostki tutaj się pojawiają. Jest ich oczywiście na pewno jeszcze więcej. Umieśćcie w komentarzach, gdzie są inne murale. Tutaj są murale poświęcone Lemowi, no i wiele innych rzeczy związanych z kosmosem. Naszą przygodę, moi drodzy, rozpoczęliśmy w Parku Śląskim i chyba będziemy lądowali w Parku Śląskim. Zobaczyliście masę miejsc związanych z kosmosem, masę sytuacji. Widzicie, jak Katowice są zaszczepione w tej kwestii kosmicznej. Czy kiedykolwiek wylądowało tu UFO? Nie wiem, ale na pewno niektórym z Was zdarzały się zjawiska nadprzyrodzone. Ja na przykład takie coś widziałem nie raz, nie dwa tutaj w Parku Śląskim, moi drodzy. Tak więc jest to ciekawy obszar, zwłaszcza tutaj na Śląsku, już nie tylko moi drodzy, Spodek, ale również i inne miejsca potrafią zachwycić wszystkich ufologów. Tak na marginesie wam powiem, że Katowice o niebo ze swoimi tajemnicami, o niebo przerastają zarówno Emilcin, jak i pana Bernatowicza z tym małym Marcinkiem. Także tylko wystarczy poszukać. No ale jak zaczniemy się krzątać po rozmaitej maści dróżkach, drużynach, uliczach, to też wiele rzeczy znajdziemy. Ja tutaj sobie wyszukałem, patrzcie, w Katowicach jest ulica Kosmiczna, która nawiązuje do kosmosu. Jest ulica Kopernika oczywiście, bo jak żeby inaczej. Ulica Meteorologów. Nazwa oczywiście też jest związana z atmosferą, zjawiskami atmosferycznymi. Często też ta ulica jest wiązana z meteorami. W innej części Katowic jest ulica Sputników. Ta nazwa najpewniej nawiązuje do satelitów Sputnik, tak? To były pierwsze sztuczne satelity na Ziemi, tak? Wystrzelone gdzieś tam z Ziemi. No i jest również ulica Polarna, czyli może ona nam się kojarzyć z biegunami nieba, z gwiazdą polarną. Także nawet ulice są kosmiczne. Bardzo będę wdzięczny, jak udostępnicie ten film komu tylko możecie, na jakichkolwiek forach dyskusyjnych. Czekam na Wasze komentarze i ciekaw jestem, żebyście też napisali, czy mieliście jakieś zjawiska nadprzyrodzone właśnie tutaj, w Katowicach, w tym kosmicznym mieście. Dobra, a ponieważ obok jest planetarium, to ja się zwijam
i odlatuje.